Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj odcinek o moich limkach Microfasciata, a raczej o akwarium dla nich. No, akwarium już ma kilka ładnych lat, nie wiem, ze 3 lata będzie miało. Koniec końców wyczerpało się częściowo podłoże, z tego co widzę. No i ta Sagittaria, która jest tutaj z przodu, zagłuszyła mi całkowicie walisnerię. Już jej prawie w ogóle nie ma. Teraz akwarium z walisnerią mam w domu na oknie. No tu już zostanie sama Sagittaria, ale za jakiś czas, jak jej nie przerzedzę, to zagłuszy sama siebie. Te korzenie są bardzo gęste, no i niestety inne rośliny dość rachitycznie później rosną przez to. Mam akwarium z platkami Bumblebee, tam właśnie niestety akwarium już wymaga restartu, dlatego że już całkowicie się wyczerpało. No i nawet tej Sagittarii brakuje składników pokarmowych. Ale jeszcze przed restartem pokażę, jak wygląda, no bo później się zmieni oczywiście. No nie wszystkie baniaki da się przez więcej niż 2, góra 3 lata utrzymać. Ten tutaj baniak dość dobrze przędł, z tego względu, teraz tego oczywiście nie widać. Tu jest podłoże żwirowate, pod spodem, pod tym żwirkiem jest glina, na samym dnie jest piasek wymieszany z końskim nawozem. No i naprawdę na tym bomba było, jeżeli chodzi o wzrost roślin. No ale już widzę, że wyczerpały rośliny to podłoże. No jeżeli chodzi o walisnerię, to setki roślin stąd wyciągnąłem. Udało mi się bez problemu sprzedać, bardzo ładna ta walisneria była. No ale teraz, jak widać, została mi Sagittaria, więc będę miał akwarium z Sagittarią. A kiedyś czasem znowu zrobię taki las walisnerii, jak kiedyś tutaj był. Jeżeli chodzi o technikę, to widać tutaj filterek. To jest chyba Fruvala filterek. On ma dokładane segmenty, więc można go przedłużać. Dość fajny, no i działa jak skimmer. Ma tam taką rurkę, a widzę, że chyba się przytkała, dodane powietrza. No i z tyłu mam dość taki duży filtr gąbkowy. Jak widać, przy tej ilości limek woda mi nie kwitnie, więc nie jest źle. Bardzo fajne ryby. O, tutaj pokażę szczególnie tego samca, to jest alfa. Wszystkie pozostałe samce no, wyglądają gorzej od niego. On tu jest gorzej od niego. Ma charakterystyczną czarną obwódkę na płetwie grzbietowej. Jest jeszcze jeden taki dość fajny samiec tutaj, ale no, najlepiej wygląda ten jeden alfa. Gdzież on jest? Tu jest ta alfa, nie, to samica. Kurczę, cały czas się rusza, a tutaj goni za samicą. Fajny bardzo jest ten samiec, bo charakterystycznie wygrzbiecony jest. No ale za długo mu się przyjrzeć nie da. No stado jest olbrzymie. Na wiosnę tego roku dostałem nową krew. W tamtym roku też dodawałem krwi. W przypadku tej ryby jest to niezwykle istotne, bo bez dodatku krwi grupa nam wymiera. Ach, jeszcze u góry mam tutaj rogatka. Ale on tak pyka, bo se pyka. Nie rośnie jakoś bardzo intensywnie, co mnie też cieszy, bo dawniej po prostu była masakra z nim, tak jak z rzęsą. Co wam jeszcze mogę o tym akwarium powiedzieć? No wiele, tak jak w większości moich zbiorników, wiele tutaj nie ma nakombinowane. No może z tym podłożem tutaj było troszkę inaczej niż w większości baniaków. Troszkę się bardziej postarałem, no i efekt był przez około 3 lat. No teraz, tak jak mówię, została walisneria, Sagittaria. Tutaj widzę
Troszkę walisnerii mi rośnie, ale taka rachityczna jest już. Powinna być do samej góry. A i tam z tyłu widzę, że też jeszcze jest. Ale ja tą walisnerię sobie przeniosę do nowego baniaka. A to wolne miejsce to pozostawię Sagittarii, żeby sobie zarosła. Oczywiście jest tutaj grzałka, bo linki wymagają ogrzewania. Poniżej 22 stopni no nie czują się najlepiej. Optymalnie to jest 24 do 26. Powyżej 26 stopni różnie to bywa. Akurat ta odmiana za dobrze się nie czuje w tych warunkach. Ta, którą widzieliście na oknie, bez problemu może siedzieć w wodzie o temperaturze 30 stopni. Mam tu oczywiście też krewetki. Nie widzę teraz niczego, bo ryby wypłoszyły. Ach, tam są z tyłu. No, oczywiście moje kundle Neocaridinia. Jest ich tu cała masa, ale one zazwyczaj są ukryte, szczególnie w porze karmienia, bo ryby dostają amoku. Dam im trochę karmy, żeby się uspokoiły. No, teraz jest szał żerowania. Dałem im artemię, ponieważ jest tu sporo na rybku. No i dałem im oczywiście płatki Dipan Flakes. Coś takiego. One też są na bazie much. Bardzo chętnie zjadane przez ryby. No teraz to się zrobił troszkę kompot. Przesadziłem z ilością tej karmy, ale ja zawsze daję im tyle, no bo ryb jest sporo. To są tylko płatki, że tak daję na objętość, że tego jest sporo, ale to momentalnie zniknie. Na rybek zazwyczaj siedzi gdzieś tutaj niżej. O, tu jakaś pojedyncza. Tam są kolejne. Ale jest go tutaj dość sporo. No i cały czas pojawia się świeży, więc bardzo się z tego cieszę. O, i krewetka też się pojawiła. No, trzeba przyznać, że ta Sagittaria tworzy świetne schronienie dla narybku. Chociaż nie widziałem, żeby linki jakoś specjalnie polowały na swoje młode. No ale dobrze, że to schronienie jest. Ryby lepiej się czują psychicznie. No, baniaku, tak jak już wspomniałem, za wiele opowiedzieć nie można, no jedynie to podłoże na końskim nawozie. Mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie słyszałem, żeby ktoś tam zakładał akwaria na końskim nawozie, czy też na kurzaku, czyli na nawozie od kur. Najlepszy w ogóle to jest od gołębi. A to naprawdę dobry pomysł jest, tylko trzeba umieć to zrobić. Najczęstszym błędem w przypadku na przykład stosowania ziemi ogrodowej, która też jest świetnym rozwiązaniem, jest no, wysypanie dna tą ziemią ogrodową, a następnie przysypanie tylko jakimś tam piaskiem czy żwirkiem. To od razu powoduje glonozę. Praktycznie od zaraz zaczyna się glonoza, bo od razu te wszystkie składniki uwalniają nam się, zaczyna to podłoże fermentować i gnić. Natomiast rozwiązanie jest bardzo proste. Po prostu dajemy centymetrową warstwę gliny na tą ziemię ogrodową, czy też na mieszankę piasku z jakimś nawozem, czy to kurzym, czy to gołębim, czy to końskim. Przykrywamy to szczelnie gliną, tak żeby nic się tam nie mogło dostać, żeby woda nie mogła cyrkulować w tym podłożu. Rośliny sobie przez glinę bez problemu przerosną, dostaną się do tej bomby składników pokarmowych, ale nic nam się nie uwolni do wody, w związku z czym nie umrze nam akwarium z powodu ataku glonozy, sinic i ogólnie nie nastąpią warunki redukcyjne ognilne, ale pod warunkiem, że damy glinę. No i oczywiście w przypadku ziemi ogrodowej ta ziemia nam nie będzie wypływać.
bo każde naruszenie tej warstwy ponad tą ziemią ogrodową spowoduje, że ona wypłynie. Bardzo proste rozwiązanie. Trochę gliny i nie trzeba nic więcej. Wystarczy taka glina z ogródka nakopana, czy skądś tam, gdzie znajdziemy. I to jest wszystko. No nic, to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten baniak. Jak widzicie, za wiele do powiedzenia nie było, bo raptem zostały 3 gatunki roślin, a przede wszystkim 99% to Sagittaria, odrobinę Wallisnerii, która dla laika wygląda tak samo jak ta Sagittaria, no i u góry odrobina rogatka. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy, pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Cześć!